Dzień dobry, Kacper Kita Państwa wita. A dzisiaj mam wielką przyjemność na kanale Nowego Ładu po raz kolejny, chociaż po pewnej przerwie, gościć pana Rafała Ziemkiewicza, najbardziej chyba znanego polskiego pisarza politycznego, publicystę, więc nie muszę specjalnie przedstawiać. I także, jak widać w tle, pana Rafała, autora nowej ze swoich licznych książek Czas bezprawia. Dzień dobry, panie Rafale, dziękuję, że pan znalazł dla nas czas. Dzień dobry, witam serdecznie. A porozmawiamy sobie oczywiście o tym, co wydarzyło się w Polsce w 2024 roku z lekką próbą wyjścia na to, co dalej. I bez zbędnej zwłoki chciałem zacząć od pytania o człowieka, który rządzi Polską już od ponad roku, ponieważ tutaj mamy tak naprawdę sprzeczne interpretacje. Czy pana zdaniem bardziej, jak pan patrzy na Donalda Tuska po roku, czy to jest bardziej tak, że Donald Tusk i szerzej to środowisko ma jakiś konkretny plan, który realizuje, niektórzy mówią, że buduje liberalny autorytaryzm i tak dalej, że będzie właśnie chciało wprowadzać zamordyzm, a może to wszystko jest tylko takie reagowanie ad hoc na kryzysy, które się pojawiają, gaszenie pożarów, załatwianie różnych swoich interesików i tak naprawdę żadnego wielkiego planu nie ma. Jak pan na to patrzy? Świetne pytanie. Trzeba by zacząć od tego, czy trafnie pan powiedział, że Donald Tusk Polską rządzi od roku. Bo czy on Polską rządzi, czy on tylko w Polsce panuje? Czy on tylko administruje na przykład? Czy on tylko zarządza? Ja myślę, że gdzieś na przecięciu znaczeń tych słów jest obecna sytuacja i powiedziałbym tak, plan był i właściwie nie tyle plan. Planem nazywamy jakieś konkretne, określone działania. Natomiast ja ukułem taki greps, który często powtarzam, że mamy dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że Polską rządzą gangsterzy. Dobra jest taka, że to jest gang Olsena. No i to złośliwość nie jest tak zupełnie czystą złośliwością, tylko wynikiem pewnej obserwacji, że każdy, kto oglądał ten cykl 20 komedii o sympatycznych nieudacznikach z Danii, wie, że tam oni zawsze mieli świetny plan, ale ten plan był tylko planem dojścia do sejfu Franza Jägera i otworzenia tego sejfu. I potem plan się wyczerpywał i było, no i będziemy milionerami i gdzieś tam i będziemy te miliony spożywać. I tak mi się wydaje, że wizja rządów ogólnie formacji, której polityczną emanacją jest Donald Tusk, bo przecież za nim stoi pewne polityczne plemię, to możemy o tym porozmawiać, o tym głębinowym podziale Polski, który jest naprawdę, nie został wywołany, jak niektórzy mówią, że to dwóch polityków pokłóciło Polaków. Nie, to nie jest możliwe, żeby dwóch ludzi było tak sprawczych. Po prostu Jarosław Kaczyński i Donald Tusk uosobili pewien kulturowy, głęboki podział, który w Polsce istnieje od wieku XVIII. Ale to plemię polityczne, ta część, ta klasa panująca, powiedzmy ogólnikowo mówiąc, inteligencka i taka kompradorska, jak to teoria państwa postkolonialnego nazywa, ta ekipa po prostu miała pewną wizję, w której nie było miejsca na jakiś konkretny plan. Bo oni po prostu uważali, że wystarczy, że zdobędą władzę. Dalej już samo pójdzie. Naród się temu podporządkuje, ponieważ w ich przekonaniu oni stanowią elitę społeczeństwa, stanowią też szlachtę, prawda, która jest jedynie władna, żeby tym społeczeństwem zarządzać. Oni mają misję zmodernizowania tego społeczeństwa. To wszystko było pięknie widać już w Wojnie na Górze 30 lat temu i Polacy nie do końca 35 już lat temu i Polacy nie do końca zrozumieli, co się na ich oczach wtedy działo. Oni mają taką misję i muszą, to jest po prostu, to jest misja od Boga, chociaż przeważnie w tej chwili w Boga już nie wierzą, ale w historyczne swoje powinności. Ta modernizacja jest za trudna do zrozumienia dla ludu, nazwijmy to uprzejmie, chociaż oni używają bardziej pogardliwych określeń. I w 90-tych latach to nazywano reformami, prawda? Teraz to się nazywa Europą, ale jakoś ogólnie chodzi o jakiś model modernizacji, który oni uosabiają. I uważają, że po prostu sami z siebie są tacy świetni, że jeżeli dojdą do władzy, że jeżeli rządzą, no to wszyscy ich naśladują, no bo ludzie naśladują tych lepszych od siebie, prawda? Naśladują elity. Patrzy taki chłopek
na jaśnie panów i chce być jak jaśnie pan. W 90 latach to działało. Gazeta Wyborcza rzeczywiście miała siłę imponowania, miała kilkaset tysięcy nakładu i wszyscy inteligenci chcieli mówić michnikiem, żeby być inteligentami, ale to już się dawno skończyło. I oni nie zrozumieli kompletnie, co się stało w 2015 roku. Mimo że mieli bardzo ciekawe opracowania socjologiczne, mieli książkę Sadury i Gduli, przepraszam, już czasami takie lekkie zaniki pamięci się zdarzają w moim wieku, gdzie oni na solidnych badaniach fokusowych oparli całe socjologiczne wyjaśnienie, co się w Polsce stało, dlaczego klasa panująca z lat 90. straciła zaufanie, dlaczego ludzie się zbuntowali, dlaczego chcieli zmiany daleko idące i wprowadzili te zmiany. Nic z tego nie stało się przedmiotem refleksji szeroko rozumianych salonów. Ich refleksja była taka, że PiS doszedł do władzy jakimś psim swędem. Zdarza się czasami taki refluks na drodze nieuchronnego postępu, prawda, deterministycznego. Zdarzył się taki refluks, no bo się głosy lewicy rozbiły, bo się tam o koński paznokieć omsknął Korwin, i to sprawiło, że były dodatkowe mandaty do podziału w Sejmie, no i te raptem 30 parę procent PiS-u przełożyło się na większość sejmową. No to jest to przypadek. No ale Duda też wygrał wybory prezydenckie w 2015. Też przypadek, no też taki refluks. No jakoś tam stworzyli sobie spiskową teorię, że to Amerykanie. CIA przysłali i to CIA załatwiła Dudzie te wybory. Krótko mówiąc, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Na wiosnę przyjdzie kilka milionów, Wałęsa stanie na czele, pisowcy będą z okien skakać. Nie wiem, czy ludzie jeszcze pamiętają ten cały dyskurs sprzed 9 lat. Że Ciamajdan miał przecież, że w Sejmie oni do sali kolumnowej wyrzucili uchwalanie budżetu, miał naród powstać. Cały czas głęboko wierzą, że wszystko, co robią z poparciem społeczeństwa. No to jak w takim razie poradzić sobie z tym problemem, że 8 lat ich społeczeństwo odrzucało? No, ich interpretacja była bardzo prosta. Ponieważ PiS jak doszedł do władzy, to przejął narzędzia do manipulowania tym motłochem. No. Czyli telewizję, pieniądze. Zabrać im pieniądze, zabrać im telewizję. PiS się rozwieje jak czarny sen. Cokolwiek my zrobimy, wszyscy będą zachwyceni. Europa nas będzie chwalić. Jak Europa nas będzie chwalić, to lud też będzie zachwycony, że nas Europa chwali. No i ten plan został wykonany i w każdym punkcie zawiódł, no bo okazało się, że tak, wejście na chama do telewizji, no zniszczyli telewizję, zabrali PiS-owi to narzędzie propagandowe, no ale to po prostu miliony ludzi, którzy oglądali telewizję TVP Info, znaleźli nową swoją pisowską telewizję, w cudzysłowie Jarosław Kaczyński jej za pisowską nie uważa, ale widzowie tak, Republikę. Zabrali PiS-owi pieniądze, a on dalej żyje. No nie przyjmują do wiadomości, że PiS to jest 10 milionów ludzi, którzy głosowali, 10,5 miliona ludzi, którzy 5 lat temu głosowali na Andrzeja Dudę. I mniej więcej tyle samo ludzi, którzy wzięli karty w referendum odbywanym przy wyborach 2023 roku. Że jeśli chcą trwale pozostać u władzy, to muszą mieć dla tych ludzi jakąś ofertę. Tymczasem właśnie dokładnie jak w tym gangu Olsena, no cała para wyczerpała się na tym, żeby dotrzeć do tego sejfu, rozpróć ten sejf i co? I nic. Znaczy nic to nie powiem, no rozpierducha trwa, ale to jest wszystko pływanie rozpaczliwcem, to jest jakby uciekanie przed rzeczywistością. No okazało się, że to nie zadziałało, bo no to co, no to zabierzemy pieniądze PiS-owi, no ale nie zabierzemy pieniądze PiS-owi, to Sąd Najwyższy nie uznaje, no to nie uznajemy Sądu Najwyższego, no ale przecież miesiąc temu żeście uznawali Sąd Najwyższy, teraz nie uznajecie. Dobra, raz uznajemy prawo, raz nie uznajemy prawa. Brną w to po prostu i właściwie zawaliły się wszystkie filary, na których to miało być zbudowane, bo jedna rzecz, o której, przepraszam, tak długo gadam, czyli cała ta wizja społeczeństwa, które pójdzie po prostu, jak się odbierze PiS-owi narzędzia do sprawowania władzy, to całe społeczeństwo się złapie za głowy, bo aż byliśmy otumanieni przez tego Kurskiego i Pereirę, prawda, ale to przecież to są prawdziwe autorytety, Michnik, Tusk, inni, iść za nimi, prawda, i tak dalej. Nic takiego się nie stało i się nie stanie, bo ten podział jest naprawdę głębokim podziałem i on ma swoje realne, socjologiczne przyczyny. No a drugim filarem miała być Unia Europejska i to już w ogóle miało wszystko załatwiać.
Ameryka Kamali Harris, sprawna, silna Unia Europejska, która świetnie sobie radzi. No a co mamy? W Ameryce lud się zbuntował i w ogóle kompletnie sobie klasa panująca nie wie, jak z tym intelektualnie poradzić. Francja, no to sam pan najlepiej wie, w jakiej jest ciemnej dolinie w tej chwili. Niemcy zaraz w lutym będą mieli wybory, w których jeżeli się okaże, a coś tak czuję, że się tak okaże, że wielka koalicja CDU-SPD nie będzie miała większości i trzeba będzie dobrać z albo bolszewików, albo nacjonalistów, mówiąc tym ich językiem, czyli taka sytuacja troszkę jak w Republice Weimarskiej, tylko teraz pewnie wybiorą na odwrót, to znaczy tym razem postawią na bolszewików, myśląc, że rękami bolszewików zniszczą AfD, a potem, prawda, jakoś sobie z bolszewikami poradzą. Także naprawdę mają w tej chwili większe tam problemy niż zajmować się Tuskiem i pomagać Tuskowi w czymkolwiek. No, najlepszym dowodem jest zachowanie Komisji Europejskiej, która ciśnie o spełnienie tych rozmaitych postulatów, których spełnienie bardzo obniży popularność rządu. I wiem skądinąd, i to wszyscy wiedzą, że ekipa rządząca liczyła, że przynajmniej do maja, do wyborów prezydenckich im komisja odpuści i nie będzie na przykład się domagała oskładkowania ZUS-ów czy realizacji paktu migracyjnego. A tymczasem tam też są inne procesy, które sprawiają, że oni nie oglądając się na skutki tego realizują swoje, bo tak mają w papierach, prawda, jak sowieckie politbiuro, które nie przyjmowało do wiadomości, że socjalizm się skichał, tylko co miało przygotowane, to realizowało twardo, prawda, bo tak było, taki był plan. Więc wcale, powiedziałbym, Tuskowi nie zazdroszczę i troszkę się boję tego, że on jest przyparty do ściany, a jak wiadomo, zwierzę zagonione do ściany robi się agresywne i rzuca się skłami na kogokolwiek popadnie. W związku z czym nie wiem, czy działania władzy się będą wyczerpywać w groteskowych takich postanowieniach jak ostatnie, że rząd będzie stemplował wyroki Sądu Najwyższego, z którymi się zgadza, a z którymi się nie zgadza. Czy też te groteskowe działania przełożą się na jakąś poważną grozę w nadchodzącym roku. To prawda, też mi się wydaje, że zwierzę zapędzone w róg robi się agresywne i myślenie kategoriami, że albo się zniszczy wroga, albo wróg ciebie zniszczy, jest dość rozpowszechnione, wydaje się, w tych czynnikach, powiedzmy, górnych, obecnie zarządzających Polską, tak powiem bezpiecznie. No, zacytował pan dosłownie sławny tweet posła Treli, który oczywiście nie jest nikim ważnym, ale właśnie tacy ludzie najczęściej wysypują obowiązującą narrację, bo nie bardzo sobie zdają sprawę z tego, że to, co się mówi między sobą, to niekoniecznie należy otwarcie. Tak, sprawa jest prosta, albo my ich, albo oni nas, napisał poseł Trela tam do swoich koalicjantów, żeby nie wymiękali i twardo realizowali linię, która jest przyjęta. Walec jedzie dalej. Zanim przejdziemy dalej, chciałem serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom Nowego Ładu, ponieważ to dzięki wam jesteśmy w stanie przygotowywać tego typu materiały, jesteśmy w stanie się rozwijać, jesteśmy w stanie przygotowywać kilkadziesiąt materiałów wideo, co miesiąc jesteśmy w stanie przygotowywać około kilkunastu do 20 tekstów miesięcznie, jesteśmy w stanie nawiązywać współpracę z kolejnymi autorami, współpracownikami, ekspertami. Na naszym portalu przez ponad 4 lata opublikowało swoje teksty już ponad 150 osób. Docieramy do kolejnych specjalistów w swoich dziedzinach, docieramy do kolejnych setek tysięcy odbiorców i staramy się budować nową jakość debaty publicznej w Polsce, po tej patriotycznej stronie pokazywać także, że są młodzi ludzie, którzy mają takie, a nie inne poglądy, się tych wartości nie wypierają, ale także chcemy trzymać wysoki poziom merytoryczny i unikać jakiegokolwiek partyjniactwa, czy też czyjejkolwiek tępej propagandy, więc jeżeli chcecie wesprzeć naszą misję, choćby drobną kwotą, zachęcam do tego, żeby wejść na naszą stronę nlat.pl/wspieram lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. A nasi darczyńcy mogą także być częścią naszego serwera na Discordzie, a tam zadawać pytania naszym gościom i za chwilę zadam kilka takich pytań dla pana Rafała Ziemkiewicza od naszych darczyńców, ale zanim to jeszcze jedno pytanie ode mnie, ponieważ mówiliśmy teraz o tej stronie obecnie rządzącej, chciałem też zapytać o PiS. Bardzo ciekawie pan napisał kilka tygodni temu w Do Rzeczy, że PiS chciał
miał reprezentować tę społeczną emocję tych nieupodmiotowionych w III RP mas, które Salon Michnikowszczyzny chciał pouczać, a w dużej mierze wszedł w te same buty i też stwierdził, że będzie po prostu sobie wygodnie pouczał, jak już był u władzy. Czy pana zdaniem dzisiaj znów rok po utracie władzy przez PiS, widzi pan w tym obozie jakąś refleksję nad przyczynami utraty władzy i jakąś refleksję nad tym, co poszło nie tak, że właśnie społeczeństwo mimo pewnego awansu materialnego części tego społeczeństwa, no jeśli chodzi o te wzorce czy kulturowe, czy wzorce po prostu tego, jak się głosuje, PiS po części jednak odrzuciło. No to jest bolesna sprawa, ponieważ refleksja jesteśmy jak na karuzeli. No, raz jest tu, raz ta. Ja kiedyś używałem takiego porównania, że normalna polityka demokratyczna powinna przypominać piłkę nożną, a u nas mamy boks. Różnica jest taka, że w piłce nożnej każdy ma swoją połowę, każdy ma swoją bramkę i gra w jedną stronę. Konserwatyści bronią wartości, nazwijmy to bramki z wartościami i grają przeciwko progresistom. Progresiści bronią swoich tam utopii rozmaitych postępowych i atakują tradycyjne wartości i to jest jakoś uporządkowane. No i powiedzmy, że klasyczna polityka zachodnia w czasie, kiedy zanim została rozkładem tknięta demokracja liberalna na Zachodzie, to tak to wyglądało. A boks to jest tak, że się kręci dwóch facetów w kółko i liczy się tylko jeden drugiemu chce dać w szczękę, powiedzmy, żeby nie być nadmiernie ekspresywny i raz ten stoi tu, raz ten stoi tam, prawda, to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, liczy się tylko znalezienie odpowiedniej pozycji do zadania ciosu. W związku z czym PiS, który podpisywał Zielone Łady, dzisiaj grzmi na te Zielone Łady, że on to odrzuca i nigdy tego nie podpisywał. A Rafał Trzaskowski, który się zorientował, że nie wygra wyborów pod tęczową flagą, nagle ogłasza, że najnowsza nowość, nie wiem, czy to już do pana dotarło, że podstawą jego programu jest patriotyzm gospodarczy. Tak, to było w ogóle wspaniałe. Trzaskowski na tle takiej wielkiej biało-czerwonej flagi, Polska musi być potęgą, prawda? To tak, wielka Polska, bo Trzaskowski czołem wielkiej Polsce. Niedługo będzie chodził i mówił, szczęść Boże, czy można tu krzyż zawiesić jakiś u państwa? No po prostu, ale no jest to w jakiś sposób symetryczne, tak? Jak wyczuwają nastroje, te nastroje się zmieniają. No mam wrażenie, że obie strony kompletnie nie rozumieją tego społeczeństwa, dlatego że no to sięga bardzo głęboko. My nie mieliśmy wieku XIX. My tkwimy cały czas w feudalnym, napisano tę całą książkę, Hamnie zbuntowany, że w Polsce nigdy nie doszło do żadnej porządnej rewolucji społecznej, w Polsce nigdy nie doszło do żadnych, nie mówię od razu gilotynowania jak we Francji, ale nie doszło do żadnego pokazania elitom ich miejsca, prawda, jak Anglicy to zrobili w cywilizowany sposób parlamentarny, ale jednak było bardzo wyraźnie, prawda, Izba Lordów przestała rządzić, stała się dekoracyjna, Izba Gmin pokazała lordom ich miejsce. To już cała historia można prześledzić. Tego w Polsce nie było. W ogóle nie było w Polsce walki klas. Był zupełnie inny mechanizm kooptowania ludzi ze społecznych nizin. Mieliśmy ogromnie rozwiniętą szlachtę, którą potem zaborcy nie uznali za szlachtę, no bo musieliby 10% społeczeństwa uznać za szlachtę. Ona zepchnięta w dół się stała w naturalny sposób przywódcą mas ludowych. W ogóle cała ta nasza historia poszła inaczej. Odsyłam zainteresowanych do swojej książki Hamnie zbuntowany. Ale efekt jest taki, że cały czas żyjemy w rozdarciu między jaśnie panami, a tymi czworakami, których jaśnie państwo nie rozumieją. I to zarówno jaśnie państwo takie właśnie kompradorskie, które uważa za swój obowiązek modernizację wedle wzorca obcego, no bo nie ma żadnego, czy nie są w stanie wymyślić własnego wzorca. Zawsze czy to jest była elita PRL-owska, która uważała, że socjalizm to wedle wzorców socjalistycznych, może tam są pewne wypaczenia, ale jednak jest to do przodu. Czy teraz po 89 przyszła ta ekipa właśnie lata 90, reformy, jakie reformy? Reformy, takie postępowe reformy do przodu, prawda, żeby zreformować. To rozmowa jak z Mrożkowskim Edkiem w tangu. Edek, masz jakąś ideę? Tak, postęp. Jaki postęp? Postępowy, do przodu. Po prostu. Natomiast druga strona ma ideę taką,
że naród się przebudzi. Tak jak wielkim mitem Michnikowszczyzny jest to, że cały naród aspiruje, tak jak oni aspirują, do bycia Europejczykami, do bycia, prawda, takimi, żeby takimi Francuzami, Niemcami, takimi Wasserpolakami, powiedzmy. I oni są najbardziej, oczywiście elita, najbardziej na tej drodze zaawansowani, ale całe społeczeństwo będzie za nimi szło i będzie aspirowało do tego samego, więc oni poprowadzą bez wielkiego problemu. Trochę tam zacofanych, to jak to Tusk mówi, oni wymrą jak dinozaury, gdzieś tam w tych kruchtach sobie będą siedzieć i w końcu to jest stare babcie, co tam Radio Maryja i tak dalej. Z kolei wielki mit pisowski, nazwijmy to jest mit przebudzenia. Nawet taki był film Joanny Lichockiej i chyba właśnie samej Lichockiej, już bez Majdy Łużewskiej. Przebudzenie, katastrofa, zamach, narodowa tragedia, dzwony, świątynie, ojczyzna. Macie, jak mówił w Mrożku jeden z bohaterów, po prostu ten mit przebudzenia, że całe społeczeństwo się weźmie i przebudzi, a społeczeństwo w ogóle jakby kompletnie inne, oni tego nie rozumieją, oni mają swoje złudzenia, które próbują narzucić. W związku z tym refleksja w PiS-ie jest taka na poziomie technicznym. Może ta komisja do ruskich wpływów to zły pomysł, taki był list, który przypisywano Jackowi Kurskiemu. Myślę, że Państwo pamiętają, że tam właśnie, on był cały takim wyliczeniem trafnym, ale wyłącznie jakichś socjotechnicznych wpadek. Że trzeba było nie tak, tylko inaczej prowadzić tę kampanię wyborczą. Przepraszam, że to skopsano na poziomie marketingu politycznego. Owszem, przy zręcznym marketingu politycznym PiS mógł utrzymać władzę na zasadzie, jak to jeden z wariantów z tych socjotechnicznych jeszcze miesiąc przed wyborami pokazywał, to znaczy jeżeli by się nie zmobilizowało tego umownego Jagodna, jeżeli by się go nie wkurzyło głupią kampanią i przede wszystkim tu ogromna rola TVP Info, gdzie też głupota to, że zabrali im to info, trzeba było to właśnie zostawić, bo siła Platformy w dużym stopniu była na tym zbudowana. Więc oczywiście gdyby nie zmobilizowano tego elektoratu antypisowskiego, tych kilku milionów, które na trzecią drogę zagłosowały, to PiS mógł przy frekwencji około 60% mieć 215, 220, może nawet 225 mandatów, to już tam resztę by sobie dokupił różnych takich, prawda, jakichś tam lotnych posłów, którzy z różnych ugrupowań by przeszli, Brejzów, Mejzów, jak to tam się nazywa i tyle. I to też nie byłby wcale dobry wariant, bo ta władza PiS-u by gniła wtedy po prostu. To byłby strach patrzeć, co by się działo. Także nie było rok temu dobrego wariantu w tych wyborach. Ale wyszedł wariant taki, jaki wyszedł. Została zmobilizowana te kilka milionów i nie ma żadnej refleksji, skąd się te kilka milionów wzięło. Jeżeli jest taka sytuacja, że jest taki mit, że ludzie głosują portfelem. Nieprawda. Trochę tak. Ale na litość boską każdy, kto liznął psychologię, ja już nie mówię, że ma jakieś o niej pojęcie, kto liznął, to wie, że podstawą jest ta tak zwana piramida Maslowa. Piramida ludzkich potrzeb. Gdzie oczywiście zabezpieczenie potrzeb podstawowych jest na samym dole. Jak człowiek jest głodny, to nie myśli o niczym innym, tylko żeby się najeść. To jak u Brechta, prawda, żeby dać nam wszystkim żarcie, bo bez tego nic. Ale jak już to żarcie przysłowiowe jest, to tam jest cała hierarchia potrzeb wyższych. Człowiek chce się czuć szanowany. Dlaczego nikt nie przemyślał tego do dzisiaj, najmniej sami komuniści? Dlaczego komunizm obalili robotnicy, akurat ci, którzy mieli najlepiej? Przecież w sierpień 80 to nie był bunt ludzi odrzuconych przez system, podeptanych i żyjących w nędzy. To był bunt stoczniowców. Stoczniowcy byli obok górników arystokracją robotniczą w PRL-u. Oni naprawdę zarabiali tak. A czegoś im brakowało. Jak rozmawiałem kiedyś z panem Bogdanem Boruszewiczem dawno temu, zanim on w polityce się tak zasłużył, jak widać, robiłem taką rozmowę po prostu historyczną. Pytałem, czym oni docierali jako wolne związki zawodowe, jak się udało ten strajk sierpniowy zrobić, bo czy to naprawdę chodziło o te dodatki drożyźniane? Nie, oczywiście, że tam dodatki, żądania płacowe to się musiało pojawić w którymś momencie, ale mówi, głównym słowem, które otwierało i skłaniało ludzi do działalności związkowej, tych prostych robotników, było słowo Katyń. I tam się
wzrodziła potrzeba. No Janek Pietrzak to bardzo fajnie, to jest autorem najlepszego podsumowania sierpnia 80 w takim żarcie, że 40 lat komuna wmawiała robotnikom, że rządzą w tym kraju, aż oni w to uwierzyli. I rzeczywiście, ale to prawda. To był bunt podeptanej godności. I moim zdaniem, no napisałem taki artykuł do rzeczy, za co jestem wściekły na PiS. Uważam, że jednym z podstawowych błędów PiS-u było to, że oni uwierzyli, że jest tak, jest to nasze 30% patriotów, porządnych ludzi, jest to 30% targowicy tuskowej, prawda, zdrajców, którzy głosują przeciwko Polsce, a to pośrodku to jest, jak to w rewolucji francuskiej mówiono, bagno i my to bagno po prostu dokupimy, rozdając im kasę. To było bardzo błędne myślenie, ponieważ oczywiście w pierwszym momencie to 500 plus zadziałało, bo ono było przywróceniem ludziom godności. I nie chodziło o tych 5 stówek w portfelu. Chodziło o odwrócenie narracji, która przez 35 lat obowiązywała, 30, niecałe wtedy, że mówimy 9 lat temu. Odwrócenie narracji, która w całej III RP obowiązywała, że połowa tego kraju, jak to oni nazywają, to są jakieś nieroby, a w najgorszym wypadku ludzie, którzy sobie nie radzą w transformacji, powinni jak najszybciej zniknąć, bo tylko obciach nam robią i są jeszcze do tego roszczeniowi. I ta połowa została dowartościowana tym, że owszem, wy też wypracowaliście ten wzrost gospodarczy, wam się należy udział w tym sukcesie. Ale jak zaczął PiS potem przez 8 lat rozdawać i tu 300, i na ołówki, i na becikowe, Bóg wie na co, i na szyby na klatce schodowej, i na posiłki w szpitalach. Już na koniec jeździł Morawiecki i każdemu obiecywał, że da mu własną maszynkę do robienia pieniędzy, po prostu, żeby sobie mógł każdy robić. To wbrew pozorom to było upokarzające. PiS wszedł w buty takie jaśnie paniska, które po prostu rzuca macie tu te zwitki banknotów i w dodatku jeszcze zmobilizował przeciwko sobie ludzi, którzy właśnie przez te 8 lat dzięki jego rządom się wzbogacili i zaczęli myśleć zaraz, przecież to kurna z moich pieniędzy oni rozdają. I nic, i zero refleksji. Nie ma. Wyszedł Jarosław Kaczyński w przysłurze, powiedział, nic nie będziemy przepraszać, nic żeśmy nie zrobili źle, czyli jakby w domyśle zrobił to samo, co 9 lat wcześniej Grzegorz Schetyna, czyli to wy, wyborcy, jesteście głupi, będziecie żałować, na kolanach do nas wrócicie, zobaczycie, jak będzie masło po 15 zł, to na kolanach do nas wrócicie. To jest głupie myślenie, no jak często używam takiego frywolnego porównania, że ludzie, jeśli ktoś rzuca drugą żonę, to nie po to, żeby wrócić do pierwszej, tylko żeby znalazł se trzecią. I w polityce to tak działa. Dopóki partia, która przegrała wybory, nie uderzy się w pierś, choćby najbardziej obłudnie. Przegraliśmy wybory, coś żeśmy was zawiedli, przepraszamy, macie rację, bo zawsze macie rację, bo po to jesteście wyborcami. Macie rację, zmieniamy się, partia ta sama, ale nie taka sama, szukamy nowych liderów, nowego przesłania, rozliczamy się. To jest taka higiena demokracji, elementarna. PO tego nie zrobiła. W związku z czym jak miała około 30%, tam były krótkie perturbacje, bo była nowoczesna, zanim ją spacyfikowali, ale tak jak miała około 30% w 2016 roku, tak w końcu w 2023 wzięła około 30%. PiS też wziął swoje, miał górkę, był w pewnym momencie do 40 paru procent, nie przemyślał, nie zrozumiał, dlaczego spadł znowu do swojego żelaznego elektoratu. Nie chodziło o aborcję, a w KM nie w tak prosty sposób, jak to lewica liberalna przedstawiała. Też tej diagnozy moim zdaniem nie postawiono. Poszli 30%. Jeżeli PiS chce pozostać na tych swoich 30%, no to jest na świetnej drodze, żeby przez lata mieć ten żelazny elektorat i nic więcej nie mieć. No ale to pytanie, na kogo zagłosują ci, co głosowali na Trzecią Drogę czy na Jagodno? Czy zostaną w domu, czy jednak ich pozyska Nawrocki? To jest nadzieja dla niego, pod warunkiem, że będzie umiał się umiejętnie zdystansować od PiS-u. Ale no zobaczymy. Na razie to ostatnia rzecz, jaką widzę w polskiej debacie politycznej, to jest rozum. Powiedział pan, że jeżeli ktoś rzuca drugą żonę, to nie po to, żeby wrócić do pierwszej, tylko żeby znaleźć sobie trzecią. No to chciałem tutaj zadać pytanie, które też pojawiło się od jednego z naszych darczyńców, o Konfederację. Czy pana zdaniem po roku nowej sytuacji,
ta formacja, która no wydaje się jest tą, która przez ten rok najwięcej zyskała, jeśli chodzi o przyrost poparcia, jest w stanie te sprzeczne skrzydła, te rozbieżne, powiedzmy, przez lata funkcjonujące obok siebie środowiska prawicy bardziej narodowej, prawicy bardziej wolnorynkowej, do tego jeszcze Grzegorz Braun swoje środowisko też zbudował, jest w stanie ten projekt iść do góry i utrzymywać się jako całość, czy długofalowo uważa pan, że to będzie trudniejsze do pogodzenia? Przy okazji chciałem też rozwinąć, ponieważ pana odpowiedzi są dość rozbudowane, więc dorzucę od razu jeszcze drugi wątek. Na ile pana zdaniem po tym roku, kiedy mamy nową sytuację, bo PiS jest w opozycji, a jednocześnie jest alternatywny ośrodek prawicowy polityczny, ale do tego też, wydaje mi się, no tak zdywersyfikowała się taka debata medialna na prawo od centrum, tak? Mamy jedną telewizję, drugą telewizję, mnóstwo kanałów na YouTubie, dużo różnych, bo przez lata pan był jedną z niewielu w gruncie rzeczy osób w debacie prawicowej, która miała jednocześnie duże zasięgi i była w stanie krytykować PiS. Dzisiaj mam wrażenie, że ta przestrzeń się trochę właśnie zdywersyfikowała. Czy pan by to wrażenie podzielał, że taka hegemonia i polityczna, i jeśli chodzi o dyskurs na prawo od centrum Kaczyńskiego słabnie? Mam wrażenie, że on słabnie po obu stronach, to znaczy słabnie ten mechanizm kontroli nad partią naczelnika, jakkolwiek go nazwiemy. Po stronie pisowskiej się to odwołuje, bo tam komendant, naczelnik, te skojarzenia z Piłsudczyzną są bardziej oczywiste w formacji, która się odwołuje do haseł patriotycznych, ale jako żywo po stronie przeciwnej to zjawisko, nazwałem kiedyś Michnikowszczyzną, było jak najbardziej też powtórzeniem przedwojennych Piłsudczyków, tylko w takiej wersji z wiadomości literackich, a nie w takiej wersji, prawda, prostszej jakiejś. Oni używają innej retoryki, ale mechanizmy są takie same. No widzimy, że oba te obozy się troszkę kruszą. To znaczy dużo tutaj zrobił dobrego dla PiS-u Tusk, bezmyślnie odbierając dotacje PiS-owi. Bo jak wydaje się, że prawda, rozsądek, jeżeli Tusk powinien zrozumieć, że w badaniach wychodzi, że ponad połowa jego wyborców głosuje na niego wyłącznie dlatego, że jest antykaczyńskim, no to powinien dopieszczać Kaczyńskiego, bo jeżeli zniknie Kaczyński, to i nie będzie powodu, żeby istniał Tusk. A tymczasem, a dlaczego istnieje Kaczyński? No z tego samego powodu, dla którego istnieje Tusk, ponieważ obaj wspólnie kiedyś przegłosowali ustawę o partiach politycznych, która daje ogromne pieniądze prezesowi. W związku z czym prezes, dysponując całą tą dotacją partyjną, no on partią rządzi. Jak mu ktoś podskoczy, to gościa kanceluje. Jak nie ma tej dotacji, jak pieniądze są z innych źródeł, to władza Kaczyńskiego w oczywisty sposób słabnie. Ona bardziej słabnie niż władza Tuska, ale władza Tuska, proszę zobaczyć, też jest kwestionowana. Jeszcze jest na zasadzie źli bojarzy, dobry car. Jeszcze pani Wrzosek, która reprezentuje ten głos tych ultrasów peowskich, Stowarzyszenie Justycja sławne, prawda, i ci fanatycy utrzymania status quo z lat 90., niemalże z Magdalenki, czyli 3000 sędziów ma zostać usuniętych z zawodu, ponieważ weszło do tego zawodu poza kontrolą sitwy i nic mniej. I ona mówi, no, że nie mówi jeszcze pani Wrzosek, że Tusk powinien odejść i powinien go zastąpić Giertych, bo on jest prawdziwy tutaj macho antypisowski, ale mówi, że Bodnar powinien odejść, bo jest za miękki, bo przestrzega prawa. To bardzo zabawna konstatacja, że ona mówi, pani prokurator powiada, to nie jest czas na przestrzeganie prawa, którego rzekomo Bodnar przestrzega, musi przyjść Giertych, prawda, ale na razie to jest na poziomie źli bojarzy, tak, na razie to jest na poziomie, że jakoś się tam łapią w Gazecie Wyborczej, że no Tusk wyciął więcej drzew niż PiS wycinał w ciągu 8 lat, to on wyciął więcej w miesiąc na wschodniej granicy i trochę wyszli na wujów, no, z tymi wajrakami swoimi i takimi innymi, którzy teraz siedzieli cichutko, i że z tymi migrantami to nie taki, że te dzieci, co się przyklejają zatkami do asfaltu, to legendarny Władek Wasyniuk nawet się odważył Tuska zjechać, że on tu wchodzi w buty kaczora dyktatora. I to są jakieś takie pomruki, które pokazują, że mu się to kruszy. No, na razie to ofiarą tego jest Bodnar, który ma z jednej strony wściekłych bolszewików typu właśnie pani Wrzosek czy pana sędziego Krystiana Martyniuka, a z drugiej strony ma Komisję Wenecką, która mówi zaraz,
Zaraz, stop, nie wolno kwestionować statusu Trybunału Konstytucyjnego. Macie obowiązek postanowienia Trybunału Konstytucyjnego publikować, prawda? I no niby Komisja Wenecka nie jest ciałem zarządzającym, ale oni się już i tak uplątali w to, że jedne orzeczenia tej samej Izby Sądu Najwyższego uznają, drugich nie uznają, że jeśli nie uznają Izby Kontroli Nadzwyczajnej, mówią, że ona od początku była izbą bezprawną Sądu Najwyższego, no to nie ma tego Sejmu w ogóle i w ogóle cały czas jest poprzedni Sejm z pisowską większością. No, kurde, nie do wytrzymania, jak to kiedyś śpiewał Janek Pietrzak w jednej z takich swoich pioseneczek o tej sytuacji. To wszystko się jakby po obu stronach troszkę kruszy, a wyrasta scena medialna, o której pan wspomniał, jest obrazem tego, że ci ludzie, którzy dotąd nie mieli głosu, głos znajdują. Takim głosem moim zdaniem jest Stanowski. Można go oskarżać o populizm, można go oskarżać tam o różne rzeczy, czytałem rozmaite, nie mówię oczywiście o jakichś tam bzdurach Głuchowskiego w Gazecie Wyborczej, ale czytałem takie różne analizy, jak to Stanowski, prawda, zręcznie manipuluje tymi mediami społecznościowymi i tak dalej. To można sobie to analizować i należy analizować, ale jest to niewątpliwy sukces odniesiony w zupełnie nowej grupie targetowej. Nie pisowskiej, nie peowskiej. Jakiej? No tego, co PiS uważa za bagno i co uważa, że to kupi pieniędzmi, a potem w perspektywie jakiejś to się przebudzi. A to się nie zamierza przebudzić. Ci ludzie nie śpią. Oni się uwijają jak do ręki tapeciarz, żeby koniec z końcem związać, żeby do sukcesu swojego dojść. Jakie jest dojście do tej grupy? Moim zdaniem Stanowski do nich doszedł przez taki zdrowy rozsądek. Bo to jest taka grupa, do której nie chce słyszeć o ideologiach, nie chce za bardzo słyszeć o ważnych sprawach. Troszkę są indyferentni, to może wkurzać, prawda, że są indyferentni na takie hasła narodowe, czy nawet na perswadowanie im, że to jest w ich dobrze pojętym interesie, żeby Polska dobrze funkcjonowała. No ale postrzegają państwo polskie jako strukturę wrogą, bo to jest predatory state klasyczne, jako strukturę, która jest przeszkodą, a nie pomocą. Mają do tego bardzo, bardzo dziwny, inny sposób podejścia, który ani PiS, ani Platforma kompletnie nie rozumie. I moim zdaniem to jest kluczowa sprawa. Co się z tym dalej będzie działo? Jak się będą politycy z tą grupą społeczną komunikować? Myślę, że ona w którymś momencie nabrała się na kinder niespodziankę w osobie Szymona Hołowni i zadecydowała o odsunięciu PiS-u od władzy, ale nie bardzo sobie zdawała sprawę z tego, że przysuwa do władzy. Odsuwając PiS, przesunęła to, co przesunęła. Coś, co nie jest dla niej satysfakcjonujące. Więc Konfederacja ma szansę największą z tą grupą społeczną się skomunikować, ale jak na razie nie bardzo widzę, żeby rozumiała, żeby wyczuwała jak, bo całe powtarzanie w kółko, że my nie jesteśmy ani z PiS-u, ani z PO, no to jest na krótką metę. Coś jeszcze trzeba powiedzieć, że dojdziemy do władzy i coś z tego wyniknie. Opowiadanie, że jak wejdziemy do nowego parlamentu, nie wejdziemy nigdy w koalicję z PiS-em i nigdy nie wejdziemy w koalicję z Platformą, to jest tak, że po pierwsze i PiS i PO oskarżają Konfederację nawzajem, że to są tak naprawdę tamci tylko przemalowani. Znaczy PiS powiada, że to są kryptoplatformersi, którzy na pewno idą do Tuska, więc nie głosuj na nich, bo głosujesz na Tuska. I w Platformie jest odwrotnie, przecież w TVN wszystkie sondaże liczą PiS razem z Konfederacją chociaż obie strony się od takiego sojuszu odżegnują, no ale jakiś sojusz musi Konfederacja mieć i jakiś przekaz musi Konfederacja mieć. No i na razie jedzie takim trochę, no zostaje taki kredyt zaufania, bo Hołownia się okazał pajacem, bo nie ma innej alternatywy no i tyle. I nie bardzo mam wrażenie, że nie wie, jak ten kredyt zainwestować. Kolejne pytanie chciałem zapytać też od jednego z naszych darczyńców. Czy pana zdaniem wraz z tym pogłębiającym się kryzysem sądownictwa, chaosem prawnym, ale także pogarszającymi się nastrojami społecznymi wobec chociażby właśnie sytuacji materialnej, pana zdaniem jest jakiś taki moment, w którym może dojść do jakiegoś wyjścia Polaków na ulicę, domagania się jakiejś głębokiej zmiany i przekonania, że takie łatanie 7. łaty 8. łatą
chociażby właśnie w kwestiach prawnych, ale także w ogóle takiego poczucia frustracji klasą polityczną. Czy pana zdaniem jest też znając Polaków w takiej dłuższej perspektywie, czy pana zdaniem coś takiego jest możliwe, czy raczej pana zdaniem długofalowo należy się spodziewać, że po prostu istniejące partie polityczne będą zagospodarowywać te emocje w wystarczający sposób, żeby ulica się nie odzywała? Na razie nie widzę potencjału w tych dwóch partiach. No, pamiętajmy, że kampania prezydencka się dopiero zaczyna. Że nie wiadomo, czy Rafał Trzaskowski nie zostanie wymieniony, jak kiedyś Kidawa Błońska. Bo to jest dla mnie niewiarygodny wypadek, że ktoś 5 lat się szykował do prezydentury i zrobił wszystko, żeby wpaść w rzeczy, z których się teraz musi tłumaczyć. No to jest próbka pełowskiego rozumu, no, nazwijmy to naprawdę, gdzie oni jakimś instynktem, że jak widzą tęczową flagę, to trzeba iść na poprzeć prawa mniejszości seksualnych, bo na Zachodzie mówią, że to są ważne, święte prawa i trzeba poprzeć, a całe społeczeństwo jest jeszcze tępe, głupie i niedorosłe, ale kiedyś dorośnie i też zrozumie, że poprze. No mina 5 lat, no i teraz Trzaskowski się właśnie usiłuje odwrócić, tak żeśmy już sobie żartowali z jego biało-czerwonych nagle przebrań. Nie widzę jakiegoś pomysłu z żadnej ze stron. Znaczy PiS dokładnie kopiuje Platformę sprzed 9 lat. Powiada, nic nie trzeba, wystarczy być. No ale to, że Nawrockiego nieudolnie, no strasznie głupio, bo to można było zrobić dobrze i skutecznie, ale nieudolnie próbuje się go przedstawić jako kandydata obywatelskiego, a nie kandydata PiS-u, no to znaczy, że jakieś tam myślenie się narodziło i że musi być obsłużona jakoś emocja tej milczącej większości Polaków, która na razie sobie milczy i na razie patrzy, bo ma wrażenie, że jej to nie dotyczy. Ale w tym momencie zacznie widzieć, że jej to dotyczy. No i naprawdę nie wiem, w jaki sposób. Myślę, że najbardziej prawdopodobna jest jakaś wysoka wygrana jednego z kandydatów. Być może Karol Nawrocki zdoła osiągnąć ten sukces, a być może pojawi się w styczniu jakiś inny kandydat ze sfer biznesu, ze sfer wojskowych. Nie wiem, moim zdaniem w tej chwili 3 elementy, żeby objąć władzę w Polsce, trzeba mieć poparcie 3 sił: służb specjalnych, wojska i Amerykanów. Jeżeli ktoś te 3 elementy zdoła połączyć, no to wtedy się zrobi coś w rodzaju przewrotu takiego. Polacy są łagodnymi ludźmi, jakoś myśmy nigdy nie wieszali, nie gilotynowali, więc to może to pójść stosunkowo łagodnie właśnie na zasadzie pokojowego Majdanu, że się zjedzie kupa ludzi, wsadzą Ryszarda Gruchę-Kalisza do więzienia za to, że próbował ukraść wybory i jakoś tam symboliczne się dokona, że jest symboliczna zmiana. Natomiast myślę, że tak, to w tej chwili Tusk idzie na ścianę. Tusk idzie na ścianę i na reset. No, to znaczy logicznym skutkiem tej jego linii ignorujemy istnienie prawa i robimy sobie co chcemy, jakby nie było żadnych przepisów, jakby nie było żadnego prawa, wszystko sobie uznajemy albo nie uznajemy, wyroki sądu sobie będziemy opatrywać swoimi publicystycznymi komentarzami, no to jest na bardzo krótkich nóżkach. Jeżeli chce się tak działać, to trzeba mieć poparcie jakiejś ważkiej grupy społecznej, a nie mówię większości, ale i mieć realną siłę. Ta władza nie ma realnej siły. Policja raczej nie jest z niej zadowolona. Odejścia z policji i z wojska świadczą, że aparat przemocy nie jest przygotowany do nie wiadomo, prawda, jakby jeżeli Tusk zacznie tutaj jakieś spiski robić celem przejęcia władzy siłą, no to prawie na pewno któryś pułkownik czy major od razu przyleci z tym do ambasady amerykańskiej i powie, tylko pamiętajcie, że ode mnie żeście dostali to, co się tutaj dzieje, i to natychmiast zostanie w światowych mediach ujawnione i wzburzy w Polsce wielkie oburzenie. A jak się chce być dyktatorem, to trzeba mieć wojsko, trzeba mieć ZOMO, prawda? Tusk tego nawet nie próbuje przygotować. On liczy na to, że autorytetem TVN-u, dlatego taka panika, jakby się okazało, że mogłyby i TVN zabrać, że autorytetem TVN-u można zapanować nad społeczeństwem i wmówić im wszystko, że czarne jest białe, że zielone jest fioletowe. Może by i można było wmówić, gdyby się zapewniało tym ludziom w święty sposób dobrobyt i ich dowartościowywało. Ale jak mówiłem, nawet po stronie tuskowej to się
kruszy po prostu, bo tam ultrasi zaczynają krytykować Tuska za to, że jest nie dość hop do przodu, a z kolei inni go krytykują za to, że jest za bardzo hop do przodu. I efektem jest już taka widoczna, na przykład dlaczego te skądinąd bandyckie działania Bodnara grzęzną, no bo one grzęzną oporem urzędników i sędziów, którzy poza grupą ultrasów nie chcą, żeby cokolwiek było gdzieś podpisane ich podpisem. Bo przecież ci ludzie wiedzą, że jeżeli się w tej chwili ściga, prawda, robi histerię rozliczeń i ściga się Romanowskiego za to, że kupował wozy strażackie dla OSP, to potem przyjdzie następna ekipa i będzie patrzyła, kto jest podpisany pod, nie wiem, pieniędzmi dla Owsiaka. I będzie ścigała Owsiaka za tego, który na krzywy dostaje jakieś pieniądze dla powodzian, zamiast pieniądze zamiast do powodzian trafiają do Owsiaka jako ewidentna zapłata za usługi, które oddał tej władzy, obwieszając Polskę billboardami, prawda, wygramy z pisowską sepcą, nie? W związku z czym ja rzeczywiście uważam, że idziemy w ogóle świat zachodni idzie na jakieś przesilenie. No przecież demokracja, że nie chcę powtarzać swojego wywodu ze strollowanej rewolucji, ale po prostu demokracja liberalna w tym modelu teoretycznym przestała być możliwa. Przestały być spełnione warunki dla jej istnienia. I teraz wybór jest tylko między jakąś takim lekkim autokratyzmem mniej lub bardziej prawicowym w stylu Trumpa, a jakimś rewolucją neomarksistowską, która będzie tylko kryzysem, no i raczej nie zdoła zbudować niczego trwałego w takich społeczeństwach, jakimi są w tej chwili społeczeństwa zachodnie. Więc Unia Europejska stoi w obliczu jakiejś wielkiej bałkanizacji, której jeżeli nie zdoła wyłonić silnego przywództwa, nie uniknie, a nie zdoła wyłonić silnego przywództwa. A jedynym, na czym mógłby się oprzeć Tusk, wprowadzając jakiś autorytaryzm, silne przywództwo europejskie. Więc albo będziemy mieli zwycięstwo Karola Nawrockiego na przykład, albo tego kandydata X, który się pojawi w styczniu, ale takie jak u Trumpa, że już żadne przekręty sądowe, żadne PKW, żaden Rysiu Kalisz, nikt nie będzie w stanie zakwestionować, że on wygrał, ma poparcie społeczeństwa i on wtedy wjedzie na pełnej tej petardzie, prawda, i z tekstem Napoleona, jak tam zawsze to przypominam 10 Brummera, jak się tam, ale generale, konstytucja, do niego krzyczeli w tym konwencie, a on im pokazał pingwina, mówi, wyście konstytucję już tyle razy złamali, że nikt się nią nie będzie przejmował i ja też się nią nie będę przejmował. No jeżeli ktoś w Polsce wygra wybory i zyska ewidentnie duże poparcie społeczne, to będzie miał prawo powiedzieć to samo, tu już nic nie ma. Zakwestionowaliście Trybunał, za który jest Sąd Najwyższy, nie uznajecie, won, wszyscy won, robimy w jeden wielki reset. Ja bym miał w tej roli robić, bym powiedział, wracamy w ogóle do konstytucji kwietniowej z 1935 roku, bo to jest jedyna obowiązująca w Polsce konstytucja legalna, a cała reszta to stalinowska uzurpacja z późniejszymi poprawkami Aleksandra Kwaśniewskiego, poszedł z tym wszystkim. Ale to nieważne w jakiej formie. Może być też tak, że w obozie Tuska po prostu oni się zorientują, że Tusk ich prowadzi na rzeź, bo Tusk sobie zdaje się wyobraża tak, że on znowu uskoczy do Unii Europejskiej, tam mu dadzą jakąś synekurkę, a tych wszystkich Bodnarów i innych leszczy tutaj zostawi, jak zostawił Kopaczową z Komorowskim. No, tylko że to już nie jest ten wariant, to już będzie bardziej na ostro. Nie? Także bardzo jestem ciekaw, jak to się posunie, ale ta heglowska sowa Minewry jeszcze jest daleka od wystartowania do lotu i skazani jesteśmy wyłącznie na domysły, jakieś intuicje, oczekiwania. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Jasne. Na koniec już ostatnie, króciutkie pytanie. Na ile Pana zdaniem, bo bardzo Pan tutaj dużo mówił o tych czynnikach międzynarodowych, na ile Pana zdaniem Polacy dzisiaj przejmują się tym, co się dzieje właśnie w świecie? Na ile przejmują się tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych? Na ile się przejmują tym, co się dzieje w Europie Zachodniej? Mamy oczywiście wojny na Ukrainie. Na ile Pana zdaniem czynniki zewnętrzne rzeczywiście mogą wpłynąć na nastroje społeczne w Polsce i na wybory polityczne Polaków? A na ile na koniec dnia jednak w ogromnej mierze znaczenie będzie miało po prostu czysto polskie rzeczy i w tym sensie prawica może sobie wygrywać w Stanach, ale w Polsce przegrywać, tak nieco upraszczając. No myślę, że największy wpływ na ludzi ma strach. Niestabilność sytuacji międzynarodowej po prostu budzi strach. Ludzie się boją. To jest za blisko. Ukraina jest za blisko nas, żeby to, co się dzieje na Ukrainie, lekceważyć. Czy tam będzie jakieś zawieszenie broni, czy nie będzie, to nie zmienia sytuacji, że ta sprawa jest zdestabilizowana. No, ludzie, naprawdę poważnie ludzie, z którymi miałem szansę rozmawiać,
zajmujący się analizami międzynarodowymi, to nawet naprawdę na poziomie doradzania oficjalnym strukturom w Pentagonie, mówią, że tam panuje zgodność, że najbliższe 3 lata 75% szansy wybuchu wojny już bezpośredniej z Chinami o Tajwan. Ponieważ Chiny są trochę w takiej sytuacji w tej chwili, w jakiej byli Niemcy w 1912-14 roku, kiedy zdawali sobie sprawę, że oni sobie wyznaczyli jako ten benchmark moment otwarcia kanału Kilońskiego, bo z jakiegoś powodu uważano, że wielkie pancerniki odegrają wielką rolę w wojnie. Nie odegrały absolutnie żadnej, poza tym, że banda leserów, która siedziała na tych pancernikach, potem wzbudzała rewolucję w Niemczech i wcześniej w Rosji. Ale oni wtedy, prawda, cała generalicja z von Moltkem na czele bombardowała cesarza rozmaitymi raportami, że po 1914 roku relatywnie siła Niemiec wobec Francji i Rosji będzie stale coraz mniejsza po reformach stopy pinowskiej, więc trzeba wywołać wojnę jak najszybciej, bo potem im dłużej będziemy zwlekać, tym bardziej będzie pod górkę. I mam wrażenie, zwłaszcza po lekturze generała Spaldinga i jego książki Wojna bez zasad, opisującej mniej więcej te chińskie dokumenty, że chińskie elity myślą w taki sam sposób. Teraz albo nigdy. A w każdym razie lepiej teraz niż później. I to jest krytyczny moment, bo Ameryka nie jest w stanie odbudować tak szybko swoich sił, które straciła. Trump rzeczywiście, właściwie już ta administracja Bidena, tylko w niezbyt zręczny sposób zrobiła. Ameryka jest przed wielkim wyzwaniem, no, czy ona jest w stanie przełamać tę władzę koncernów, które zepchnęły Amerykę w dużym stopniu z pozycji światowej dominacji. Ale na pewno ten nowy porządek światowy się będzie układał i jakkolwiek się będzie układał, będzie budził jeszcze większy niepokój w Polsce. W Polsce jest w ogóle ogromne przyzwolenie na traktowanie prawa w sposób pragmatyczny, powiedziałbym, z czego dzisiaj korzysta Tusk. PiS też z tego korzystał, chociaż tam nie łamał prawa, bo tego Kaczyński nie był w stanie zaakceptować tożsamość, ale chodził tam, obchodził, naginał, po bandzie sobie robił rozmaite numery. I rzeczywiście wtedy PO myślała, że wystarczy krzyknąć, ściągnąć Komisję Wenecką, rezolucję Europarlamentu i krzyczeć o praworządności, to Polacy wyjdą na ulicę milionami w obronie praworządności. Polacy są, jak to Amerykanie mówią, scofflaws. My jesteśmy społeczeństwem, które nauczyło się, że prawo to nie jest żadna świętość, to prawo zawsze było prawem okupanta albo zaborcy u nas. Myśmy nie przywykli go szanować, natomiast szanujemy pewną skuteczność. Jeżeli ktoś się okaże skuteczny, to będzie miał Polaków za sobą po prostu. I to jest taki moment, w którym jest bardzo łatwo, wracając do pańskiego pytania, w którym jest bardzo łatwo w bieg polskich praw zaingerować. No oczywiście, że Unia Europejska, czytaj Niemcy, no bardzo próbowała. Oni mają swoją wizję budowy państwa europejskiego, połączenia interesów niemieckich z ukraińskimi, wyważenia z Rosją tego i jeszcze jakby świata, tylko że ta cała wizja niemiecka jest po prostu absurdalna. Ona jest oparta na urojeniach. To się nie zrealizuje. Wizja amerykańska nie jest taka do końca konkretna, ale jest jakąś wizją skolonizowania Europy, bo Trump podchodzi do tego pragmatycznie. Administracja Bidena zakładała, że Unia Europejska w jakiś tam sposób będzie funkcjonować samodzielnie jako samodzielny byt i właściwie tylko negocjowała warunki, na jakich zasadach to oddać Europę Europejczykom, czytaj Niemcom. I jaki zakres sojuszu z Rosją, jakie miejsce Rosji tego wszystkiego. Ta cała filozofia resetu się skończyła klapą, ponieważ Rosja jest nieracjonalna. Putin nie chce, składa się rozmaite świetne oferty, a on mówi nie, twoją mać, wsio pamięcia, nic, wsio dla mnie, nie ma żadnych negocjacji. I Amerykanie tego nie rozumieją, dobra, no, przyjdziemy z inną ofertą. No, bo jak może ktoś rządzić mocarstwem, to jest totalnie nieracjonalne, ale dla Rosjan to jest racjonalne. Oni po prostu, jak to kiedyś Jacek Fedorowicz mówił, oni od innej małpy pochodzą po prostu. Oni pochodzą w zupełnie inny sposób myślą. No a Trump jest bardziej pragmatyczny, uważa, nie, Europa tak spsiała, że musi być przez kogoś skolonizowana. Albo ją skolonizujemy my, albo wpadnie w ręce Chin. No to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Europa była w bloku chińskim. W związku z czym Ameryka
że właściwie Niemcy się już z tym pogodzili. No, wypowiedzi o tym, jeżeli pani von der Leyen mówi właściwie słowami Waldemara Pawlaka, że ten amerykański gaz to się równie dobrze będzie palił w europejskich kuchenkach, prawda, jak rosyjski. Nie budujemy Nord Streamów, budujemy terminale na gaz amerykański. Gaz amerykański jest droższy. I gaz amerykański już będzie po prostu uzależnieniem energetycznym Europy od Ameryki, a za uzależnieniem energetycznym przyjdzie wszystko. I prezydent Trump, a po nim, jakby się spodziewał, prezydent J.D. Vance, zbudują zupełnie nowy podział świata, w którym Europa będzie zaściankiem. No i w tym zaścianku jest jakaś nasza szansa, bo oczywiście Amerykanie pragmatycznie stawiają głównie na układ z Niemcami, bo cały czas przy wszystkich swych słabościach to Niemcy są najmniej słabym państwem w Europie i z nimi trzeba rozmawiać. Ale żeby z nimi skutecznie rozmawiać, to trzeba, jak to mówił Nikita Chruszczow, wrzucić Niemcom jeża w gacie. On tak powiedział, jak te rakiety na Kubę wysyłali, że wrzucamy Amerykanom jeża w gacie, a Amerykanie wrzucili jeża w gacie, finansując Solidarność w Polsce. I ta tradycja jest do przywołania, że my możemy być tym antyniemieckim jeżem dla Ameryki, jeżeli będziemy mieli sensownych przywódców. Jeżeli nie będziemy mieli sensownych przywódców, to jest też duża szansa, że Ameryka nam wymieni przywódców po prostu na swoich, bo mają w tym wprawę, a Polacy nawet nie byliby tacy bardzo przeciwni, bo ten stary żart, trzeci raz w rozmowie Janka Pietrzaka wspominam, mówił, że trzeba wypowiedzieć wojnę Ameryce i poddać się pierwszego dnia i wtedy cała sala po prostu w latach 80. pękała ze śmiechu i biła brawo frenetycznie, ale myślę, że to myślenie jest w sumie, bo myśl o tym, żeby być pod okupacją niemiecką, to jakoś tak nie tego, ale być taką kolonią amerykańską, to w polskie poczucie godności narodowej aż tak bardzo by nie godziło. No to brutalna konkluzja o polskim poczuciu godności na koniec, ale tutaj się musimy zatrzymać. Potem mnie państwo macie, żebym takie konkluzje formułował, których inni się nie odważają formułować. To prawda, tylko teraz można by rozpocząć dyskusję, czy ta konkluzja to nie znaczy właśnie, że musimy coś z tym polskim poczuciem godności zrobić, a nie to akceptować, ale to już zostawimy sobie na kiedy indziej. Bardzo serdecznie dziękuję. Moim państwa gościem był pan Rafał Ziemkiewicz. Dziękuję serdecznie za pana czas. Dziękuję serdecznie, wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Do zobaczenia. Do zobaczenia.